Czas na małą przerwę od Neila Brina, zwłaszcza że zapowiedział swój kolejny film Zakręcona para i widocznie w tym wiekopomnym dziele nie zobaczymy jednego Brina, ale dwóch Brinów. Będzie Brinocepcja. Nie wiem jak to wytrzymam, więc póki co muszę zebrać siły na tą wspaniałość. Niemniej dziś Ptakodemia o podtytule Szok i Terror. Lekko bym zmodyfikował tytuł na Ptakodemia. Szok, terror i niedowierzanie. Bo to, co się tutaj wyprawia, jest wręcz nierealne. Wyobraźcie sobie gości, którzy nie mają zielonego pojęcia o robieniu filmów. Specjalistę od efektów specjalnych, który ostatnie kilkadziesiąt lat przesiedział w beczce. Aktorów, którzy nie do końca wiedzą, co robią. Zmieszajcie to wszystko i oto Ptakodemia. Nic już nie będzie jak dawniej. Film bierze przykład z najlepszych, czyli od Brina i zaczyna się sceną, jak sobie jedzie samochód. Jedzie i tak przez 4 minuty jedzie. Potem jakiś gościu, i tutaj zaspoileruję, że to główny bohater, wychodzi z samochodu i idzie. Ale idzie tak, jakby reżyser ciągle na niego darł japę. Wolniej kurwa, bo film będzie za krótki. Wchodzi sobie do restauracji i tutaj coś nie tak jest z dialogami. Czasami dźwięk zanika, czasami się pojawia. W sumie chyba wiem czemu. Pewnie ktoś w trakcie ryknął: Ej, pokaż dupę. I musieli to wyciąć. Tak było, nie zmyślam. No więc gościu, a powiem wam, że ma na imię Pręt i choć jego oficjalne imię brzmi Rod, no ale nie będziemy tutaj amerykanizować, tylko będziemy krzewić polski język, więc będzie Prętem, więc Pręt sobie siada i zamawia żarcie. I tam pojawia się najjaśniejsza gwiazdka Ptakodemii, całkiem ładna blondynka, którą nasz główny bohater postanawia stalkować jak profesjonalny zboczeniec. Okazuje się, że się znają, bo kiedyś razem byli na studiach, tylko że on siedział w drugim końcu sali. Dziewczyna ma na imię Natalie i od razu pokazuje, że Pręt raczej nie ma szans, bo ona okazuje się, że jest profesjonalną modelką. No i tutaj bym za bardzo w to nie wierzył, bo choć jest dość ładna, to mam wrażenie, że milionowe kontrakty na modelowanie odbywają się w kanciapie fotoł z dzisia. Ale nie uprzedzajmy faktów. Gościówka go spławia, bo co będzie się ze świrami zadawała, ale Pręt, no nie jednego już stalkował, więc po długiej, krępującej i źle zmontowanej chwili rusza za nią ponownie. No tak czy tak, ta daje mu telefon, aby się w końcu od niej odczepił. W kolejnej pasjonującej scenie w ramach Równych Szans widzimy Karła w telewizji, w którym to dowiadujemy się, że ptaki spowodowały jakiś wypadek gdzieś tam. Okej, w sumie nieładnie się śmiać z nieszczęścia, więc niech będzie, że popsuł jej się taboret i siedzi skrzyżnie na dupie na podłodze, dlatego tak wygląda. Potem Pręciu sobie wsiada w furę i jedzie kilka minut do roboty. Możemy podziwiać korki i fenomenalnie dynamicznie nakręcony parking. Pręt śmiga do roboty i okazuje się, że robi na słuchawce. Sprzedaje encyklopedię czy tam szczoty od kibla, nie wiadomo, ale żeby zabrzmiało poważnie, przez telefon na słuchawce ustawia milionowy kontrakt. Bo tak się robi biznesy w Stanach. Przez kurwa słuchawkę. Halo, dzień dobry. Nazywam się Pręt. Sprzedaję encyklopedię i szczoty od kibla. Czy byłby pan zainteresowany kontraktem za $1 milion? Świetnie, to jesteśmy umówieni. Ja już wysyłam szczoty do kibla i encyklopedię. Dziękuję, pozdrawiam. Tak się robi biznes. No dobra, zobaczmy co tam nasza modelka robi, bo kontrakt jest widocznie poważny i odbywa się w kanciapie foto w godzinę. Wygląda legitnie i profesjonalnie. Poznaję po profesjonalnym oświetleniu i dobrym planie zdjęciowym. No i oczywiście po kreacjach wygrzebanych z kontenerka z Holandii. Agencja modelek też wygląda pro, mają nawet logo wydrukowane na srebrnej płycie. No i okazuje się, że Natalie dostaje kontrakt z Victoria's Secret. Nie wiem jak to się stało, ale widocznie pan Zdzisław z fotografii w godzinę ma wtyki u największych tuzów modelingu. Tymczasem Pręt wraca z roboty, w zasadzie to ta sama scena jak idzie do roboty, tylko się po prostu wrócił. Zmontowałem wam to dla lepszego zrozumienia tego sugestywnego triku filmowego. Pręt sobie dzwoni do Natalii i oboje przerzucają się, kto zrobił lepszy interes i kto ma większego zaganiacza. No tak czy tak umawiają się w dobrej wietnamskiej restauracji. Pręt to zgrywus i nie podaje adresu ani godziny, bo Natalie kurwa jest adeptem trudnej sztuki czytania myśli doktora Pajchiwo.
Halo, siema. Ty, chciałem się z tobą umówić w dobrej chińskiej restauracji. Na razie. Ty, no okej, dobra, ale gdzie i o której? Co za chuj? W sumie w niepotrzebnej, zbędnej i chuj wie po co scenie pojawia się Murzyn, który oferuje Prentowi założenie paneli słonecznych. I przez kilka minut dywagują kurwa o założeniu paneli słonecznych. Nawet chałupę oglądają i pokazują, gdzie te panele będą. Ta scena nie ma zupełnie sensu i nigdy do tego tematu nie wrócimy, ale jakbyś kiedyś chciał sobie kupić taki panel, to już wiesz, gdzie najlepiej go założyć i który Murzyn ci go sprzeda. Także coś tam z tego się dowiadujesz, nie jesteś w plecy te kilka minut życia, które spędziłeś na oglądaniu tego gówna. No dobra, Prent i Natalie wbijają do dobrej wietnamskiej restauracji. I tylko przez przypadek chyba pojawili się w tym samym miejscu. Tutaj mamy pierdolenie przez kilkanaście długich minut o tym, kim zajmuje się ten ciul i czym to nie zajmowała się Natalie. Dialog, który nikogo nie obchodzi, nie ma zupełnie znaczenia i jest po prostu zbędny. Ale autentycznie jest to takie generyczne pierdolenie. Ba, ta nawet pokazuje mu zdjęcie kota. No dobra, dalej. Mamy pierwszą zapowiedź miażdżących moszne efektów specjalnych, kiedy to papugi lewitują wokół jakiegoś krzaczora. Ale spokojnie. To jeszcze nic. Wiecie, że film ma jeszcze mnóstwo takich bezsensownych, nic nie wnoszących scen, na przykład to, kiedy Natalie odwiedza swoją starą i gadają zupełnie o niczym. Znaczy powtarza jej to, co już wiemy, że poznała gościa, że modeluje. Okej, no i mamy jeszcze drugiego bohatera, kumpla Prenta, który spotyka się z inną laską i tutaj jaki śmieszny zbieg okoliczności, bo ci goście się znają i te laski nawzajem też się znają, ale nikt o tym nie wie, że się znają. Taki mindfuck i późniejsza będzie jaka niespodzianka. Więc całe te 4 osoby umawiają się na podwójną randkę. Tymczasem nasz główny ziom siedzi w korpo i okazuje się, że sprzedają to korpo innej korpo czy coś i potem wszyscy klaszczą. Kurwa, długo klaszczą. Chyba nigdy nie słyszałem tak długich oklasków. Nawet na zawodach najdłuższych oklasków świata. Okazuje się, że na tym dealu Prent zarobił mnóstwo pieniądzorów i postanawia przejść na wczesną emeryturę, zaraz potem pieprząc, że otwiera własną firmę. W końcu spotykają się na tej wspólnej randce i jaka niespodzianka, wszyscy się znają. No taki przypadek jak to, że razem umówili się przypadkiem w tej samej dobrej wietnamskiej restauracji. Potem dalej Prent jakiś tam plan wyłuszcza innym korpoludkom i oni są zachwyceni i mówią, że pójdą w ten projekt, ale spokojnie, nie wiemy się co to za projekt i czy wypalił, bo ta scena ponownie jest zupełnie, absolutnie bezsensowna, pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia. I tutaj mija 35 minuta filmu o nazwie Ptakodemia. I widzieliśmy jedynie do tej pory 3 jebane papugi lewitujące koło drzewa. Ja pierdolę. Brakuje jeszcze jakiegoś totalnie bezsensownego i niepotrzebnego wątku. Nie wiem, o tym jak pojechali, nie wiem, kurwa, na festiwal dyń. Autentycznie, przez kilka minut łażą i oglądają dynię, a my razem z nimi. Film powinien nazywać się Łażenie bez sensu i gadanie o pierdołach, a nie Ptakodemia. Będę chciał obejrzeć festiwal dyń, to pojadę na festiwal dyń, kurwa! Gdzie są ptaki mordercy, krew, szok i terror do chuja? No i potem, dla odmiany, jadą sobie nad morze. I łażą nad morzem, czy tam oceanem i gadają totalne bzdury. Mam wrażenie, że te dialogi są wymyślane w czasie rzeczywistym, bo nie wierzę, że ktoś je napisał w scenariuszu. No, chyba, że się posiłkował worami koksu wdychanymi przez turboinhalator. No i znajdują martwego ptaka. Ja jebę. W taki sposób to można wszystko pokazać. Co to w ogóle za efekty? Już lepiej by sztucznego ptaka, kurwa, tam rzucili i sfilmowali. No nie wierzę. O, martwy ptak. O, martwy Hulk. O, opuszczone Lamborghini Gallardo z kluczykiem w stacyjce.
Potem odwiedzają ponownie starą Natalie i znowu pierdolą od rzeczy, w zasadzie powtarzając kolejny raz to, co już doskonale wiemy. Wiecie, o czym gadają? O emeryturze tej baby. To są tematy ptakodemii. Szkoda, że takich poważnych tematów nie było w Gwiezdnych Wojnach. Potem idą sobie na piwo, a my kurwa podążamy za nimi. Szkoda, że nie pokazują jak srają i podcierają dupę. Przecież to jeszcze bardziej by wydłużyło ten pasjonujący film Ptakodemia Szok i Terror. Kurwa szkoda, że jeszcze jakiś murzyn nie śpiewa, oni se nie tańczą. Aha. 45 minut filmu i widzieliśmy 3 zjebane papugi i jednego martwego, wykręconego lumbago orła. Dobra, teraz tak. Do tej pory spokojnie możecie film pominąć, bo wszystko, co się stało, nie ma zupełnie znaczenia dla dalszego rozwoju fabuły. Równie dobrze mogli wkleić tu, nie wiem, 2 odcinki Mody na sukces albo jakieś inne gówno i efekt byłby dokładnie taki sam. No i w końcu Natalie w kostiumie. No pręd obczaja ją jak chorego konia do odstrzału i chyba nie jest zadowolony, ale żeby nie było jej przykro, mówi: You look fine. scena seksu, on oczywiście ubrany w gacie, koszulkę i ogólnie. Podczas tego hardkorowego porno dość ostro jak na film mainstreamowy pocierają się stopami. I ja bym ogólnie tego nie robił, bo gościówka ma ujebane giry, jakby po węglu biegała. Mam wrażenie, że w ten sposób stara mu się przekazać grzybicę. No kurwa, skumajcie, scena łóżkowa z ocieraniem stopami, a ona z takimi upierdolonymi girami do wyra włazi. Za grosz wstydu Lafirynda nie ma, no. Nie wierzę. Następnie mamy przypomnienie miejscówek, które już widzieliśmy, plus kilka nowych, a no jest oczywiście też festiwal dyń. Nagle w 47 minucie wszystko jak niepierdolnie. Ptaki pojawiają się w ilościach gigantycznych i bombardują rakietami i bombami miasto, wydając dźwięki samolotów nurkujących z tukas. No nie żartuję. To się dzieje naprawdę. Ptaki oblepiają motel, w którym zagnieździli się główni bohaterowie. Rano za oknem świat nie wygląda ciekawie. Lewitujące orły mogą sprawić, że posrasz się w gacie. Oczywiście nie działają telefony ani komórki, no to... Co byś pomyślał? Co byś zrobił w takiej sytuacji? No nasi bohaterowie robią z wyra najbardziej niepraktyczną barykadę, która ma zasłonić okno, ale zasłania je tylko do połowy. Ale ptaki uważają, że barykada do połowy okna zrobiona z materaca jest solidna jak żelbeton i odlatują w chuj. Pręd i Lafirynda z ujebanymi girami, bo tak ją będę teraz nazywał, nie zasługuje na imię Natalie, postanawiają wbić do jakiegoś najbliższego pokoju i poszukać pomocy i trafiają na inną parę. Gościu tutaj jest jakiś bardziej ogar, no i postanawiają dalej ruszyć razem. Jednakże, aby nie paść ofiarą ptaków, postanawiają się uzbroić. W co zapytacie? W nogę od stołu? Może po prostu przykryją się kocem i pobiegną do samochodu? A może wyrwą jakąś starą dechę z łóżka? No... nie. Daje im jebane wieszaki. Dobra, słuchajcie, sprawa jest poważna. Musimy się uzbroić. To będzie dobre. W mrożącej scenie ataku ptaków i heroicznej obronie wieszakami adrenalina skacze jak szalona. Co za emocje, co za efekty, co za montaż. Ale wirtuozeria w fechtunku wieszakami umożliwia im ucieczkę samochodem. Ten nowy gościu w samochodzie ma plastikowe karabiny, więc szykuje się gruba akcja. Na poboczu odnajdują samochody jakichś nieszczęśników, którzy tam zgodzili się zagrać w tym gównie. Niestety z żyjących została tylko 2 dzieci. Rodzice zginęli z jakichś powodów. Nie wiem, czy te ptaki wleciały do samochodu i poderżnęły im gardło wielkim tasakiem. No więc oni zabierają te osierocone dzieci, ostrzeliwując się szaleńczo pistoletami na kapiszony i spierdalają, gdzie pieprz rośnie. Dzieciaki jakoś nieszczególnie się przejęły, że rodzice wyjebali fikoły i po prostu odpalają PSP i mają w dupie. Oj, tam rodzicom gardło poderżnęli. Dawaj mi tu PSP. Pa, jak w Luminesach wykręcę nowy rekord. Pa. I już go mam. I pyk.
Ponieważ na zewnątrz, jak i wewnątrz jest bardzo niebezpiecznie, ogólnie najlepiej być w zamknięciu jak kiszony ogór w słoiku, bo ptaki atakują znikąd, więc nasza wesoła czwórka niezbyt rozgarniętych bohaterów postanawia zrobić sobie piknik, bo w sumie ładna pogoda i słońce, a to, że ptaki latają i chcą ich zaciukać, to już chuj. Na pikniku dołącza jakiś dziad, który dużo wie i wyjaśnia o tych ptakach, ale są to takie bzdury i pierdolenie w stylu Brina, czyli globalne ocieplenie, złe korporacje i tego typu ważne tematy. Wracają wszyscy sobie do samochodu, a na ich ryjach pojawiają się znikąd rany. Nie wiem, po rozmowie z tym dziadem ich podrapał, kurwa? Czy to może nie są rany, może to są stygmaty? Dalej, dziewczyna tego Marine ginie w najbardziej żenującej scenie śmierci ever. Podczas srania na trawie. Marin biegnie tam jeszcze i patrzy, czy chociaż rolkę sraj taśmy da się uratować z tego bajzlu, no potem wraca i wszyscy postanawiają uciec, bo gonią ich tragicznie złe efekty specjalne. A to nagle autobus zaatakowany przez ptaki. Krew nie woda. Marin mówi, że skoro ptaki zabiły mi srającą w trawie dziewczynę, to on pozabija te ptaki, uratuje tych ludzi z autobusu, co też czynią, strzelając radośnie w stronę tego busa, nie dbając do końca, czy kogoś trafią, czy nie. Kurwa, powiem wam tak, mam chęć obrzygać ten film i twórców, co też chętnie teraz uczynię. Nie dziękujcie. Pozbyłem się połowy najbardziej żenujących aktorów, aby więcej o nich nie gadać. Apokalipsa trwa w najlepsze. Trafiają na stację benzynową, na której sprzedaje dziad, który ma na wszystko wyjebane i to tak totalnie. Well, you know, from the Eagle Attack, we are short on gas, but it's $100 a gallon if you want. Kupują wachę za 100 dolców i jadą. A tam zatrzymuje ich gruby cowboy, który chce kupić od nich tą wachę, ale oni mówią, no co ty grubasie, sam se kup tam kawałek dalej na stacji, na co gościu wyciąga broń i pod groźbą pozbawienia życia chce od nich tą wachę, kurwa, kupić. Jak już im grozi bronią, to by za darmo wziął i spierdolił, ale to taki chyba dobry zbój jak Robin Hood, co w sumie nie ma znaczenia, bo i tak ptak mu podrzyna gardło, a pręt, który wyjaśniał grubasowi kilka sekund wcześniej, że ta wacha to sprawa życia i śmierci, zamiast zabrać ten pieprzony kanister, który stoi 2 metry od niego, wsiada do samochodu i spierdala. Dojeżdżają do lasu i napełniają butelki wodą, choć parę minut wcześniej kupili wielkie baniaki wody na stacji. Co oni kurwa polidypsję mają? I w tym lesie spotykają gościa, który wygląda na dymacza drzew i to takiego zwyrolskiego, który z drzewami wyczynia hardkorowe akcje. On nawet się za bardzo z tym nie kryje, zresztą zobaczcie na jego przystojne lico. No kogo mógłby grać jak nie dymacza drzew? No kogo? Jamesa Bonda? I dymacz drzew pokazuje im swój dom na drzewie i gada o global warmingu i o złych korporacjach, które nie pozwalają mu dymać drzew, zaklejając wszelkie dziuple i dziury po sękach cementem. No i nagle las zaczyna płonąć. Zobaczcie ten pożar. O kurwa, ile dymu, aż ledwo mogą oddychać. O ja jebę, jaki pożar! W tej dynamicznej akcji nasi bohaterowie spierdalają jak z płonących Pompeji. W końcu docierają do latarni morskiej, gdzie pracuje ta labadziara, koleżanki ujebanej giry Natalii. Czyli po prostu pracuje pod latarnią, no nie będę owijał w bawełnę. Ale niestety dziś miała chyba wolne, bo znajdują ją martwą w samochodzie. No, ponieważ sytuacja jest poważna, ptaki atakują wszystkich, którzy są na zewnątrz, więc cała ekipa postanawia sobie iść na ryby. Ponieważ film się kończy, a jeszcze nie ma ustawowych 90 minut, reżyser chyba ciągle na nich da japę, aby robili wszystko wolniej. Wolniej kurwa, prędko się tak śpieszy, gdzie leziesz? Ptaki na was polują, apokalipsa, a wy idziecie na ryby. Powoli, cieszcie się chwilą.
Więc na rybach gościu łowi coś tam i mamy tutaj scenkę, która idealnie nadaje się jako wprowadzenie do hardkorowej sceny porno z Brazers. Zobaczcie. I got a fish. Looks good. I got some seaweed. Good. Ale dzieciaki, no jak to dzieciaki, no. W czasach apokalipsy, tam martwi rodzice, no chcą Happy Meala, no. No cudowny pocisk po McDonaldzie, na pewno ich to w chuj zabolało. I co za niespodzianka, znowu atakują ich ptaki, a pręt wystrzelał w końcu po kilkuset strzałach wszystkie kule z magazynka. Użyj wieszaka, pręt. I w końcu jeden z tych ptaków wypierdala się o szybę ich samochodu i konsekwencją tego jest to, że cała reszta ptaszorów odlatuje w siną dal. Zupełnie bez sensu. A no i potem wszyscy idą na plażę i reżyser pewnie powiedział: Okej, słuchajcie, film jeszcze nie ma 90 minut, więc zrobimy tak. Stoicie na plaży, w tle będą lewitowały ptaki, wy na nie patrzycie i tak przez kilkanaście minut stoicie w miejscu i patrzycie na te ptaki. No i zróbcie tak, żeby to było interesujące, ok? Powiem wam, że dawno nic tak złego nie widziałem. No, od ostatniego filmu Brina. Film sprawiał wrażenie, jakby do połowy miał być obyczajowym, romantycznym gównem, a potem filmem o bombardujących ptakach, a potem to już chyba reżyser położył lachę i niech się dzieje co chce. Chciałbym powiedzieć, że wszyscy w tym filmie powinni zapierdalać w kamieniołomie, ale zrobili drugą część, więc dam im jeszcze szansę. Good.